Czy zdarzyło ci się sięgnąć po coś? Jedzenie, telefon, kolejny odcinek serialu albo słodka czekolada? Nie dlatego, że tego potrzebowałeś, ale dlatego, że coś w tobie domagało się jakiejś ulgi. W aktywności codziennego życia człowiek dość często nie zauważa tego, wpada w pułapkę odczucia zadowolenia, które z czasem przeradza się w uzależnienie bądź nalóg, dającej znikomy procent, a czasem pseudo odczucie błogości. Co to jest i z czym to jest związane? Dlaczego ta słabość czasami dominuje bądź psuje całe życie? Dziś postaramy się zgłębić ten temat do najgłębszych osnów i określić przyczyny powstania tego zjawiska, jak również metody wyjścia z pułapki wszelkich nałogów i uzależnień. Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry. Z tej strony podobnie Justyna. Bardzo miło, że możemy po raz kolejny porozmawiać. Ostatnim razem rozmawialiśmy o sensie życia i o tym, jak odnaleźć swoje powołanie i nie ukrywam, że zaczęłam bardziej zgłębiać siebie i uświadomiłam sobie, że napotykam na swojej drodze różnego typu jakieś takie rozpraszacze, ograniczenia. I nawet tak po takiej analizie jeden pozwoliłam sobie sklasyfikować i nazwać jako uzależnienie. I może na początku powiem, jak ja w ogóle rozumiem uzależnienie, to mnie ewentualnie skorygujesz. Ja to rozumiem jako taką niemożność zaprzestania robienia czegoś, utratę kontroli nad sobą, powtarzanie na przykład jakichś czynności, jakichś rzeczy, którą mimo tego, że mamy świadomość, że nam szkodzi, nie jesteśmy w stanie przerwać, albo nawet jak przerwiemy na jakiś tam czas z większym bądź mniejszym sukcesem, no to ona wraca, ona jakby nigdy nie znika z naszego pola. No i temu wszystkiemu towarzyszą różnego typu emocje, odczucia, o które mam nadzieję Cię dzisiaj dopytać. No ale przede wszystkim chciałabym Cię na początku poprosić, żebyś może powiedział, czym tak właściwie jest uzależnienie i czy ja to dobrze rozumiem i jakie są jego właściwości. Rozumiem. No, wbrew pozorom ty dotknęłaś tematu, który jest na tyle szeroko rozpowszechniony w współczesnym świecie, że prawdopodobnie żaden człowiek nie zdaje z tego sprawy, że znajduje się w pułapce, określonej pułapce. Ale żeby podejść do tego zagadnienia w ogóle w taki sposób sensowny, żebyśmy nie rozmawialiśmy tak ogółem, nam trzeba od razu sięgać po duchowe nauki, po nauki kabalistyczne, dlatego że tu nie da się w 2 słowach powiedzieć, co to jest. Jak pamiętasz, że cała rzeczywistość jest stworzona z 2, można powiedzieć, biegunów, czyli ta część, która jest przyjmująca i ta część, która jest emanująca. Emanująca to jest źródło światła, z którego wszystko wychodzi. Nieważne jak my to nazwiemy. Bóg, Stwórca, Allah, Buddha. To wszystko jest nazwy, które kierują uwagę świadomości człowieka w określony punkt, z którego emanuje światło. I stworzenia, czyli ci, którzy przyjmują. Aspekt stworzeń, my rozumiemy, że to również dotyczy nas, ale nie tylko, całej żywej przyrody, objawionej, nieobjawionej, całej ilości i mnogości różnych wymiarów i rzeczywistości, które nas otaczają, bez względu na to, co ludzie dzisiaj myślą o tym, dlatego że proces myślenia to jest tylko proces edukacji, jak rozumiesz. Poziom interakcji pomiędzy źródłem światła a jego przejmowaniem właśnie jest tym kluczem, o którym ty teraz pytasz. Ale to jest tylko kierunek uwagi. Jak w ogóle działa
nasz organizm i do czego on dąży. Wszystkie istoty żyjące, bez względu na to, czy to jest człowiek, rośliny, zwierzęta, ptaki, duchy, anioły, demony, poddane jednym i tym samym procesom ewolucyjnym. Przy czym im wyżej znajdują się istoty, ten proces mniej odczuwalny jest. I im niżej, dalej od światła, ten proces jest bardziej odczuwalny. I odczucie braku, czyli pustki, też jest mocniejsze. Jeżeli już wiemy ogólny rozkład, teraz możemy przejść do pojęcia interakcji. My upuścimy cały ten technologiczny aspekt, jak to wszystko się odbywa i dlaczego. To my rozbieramy bezpośrednio, jak pamiętasz, na zajęciach, ale tu my przyjdziemy do tego, co w tobie się dzieje i dlaczego ty tak reagujesz. Instrument człowieka, a jego tak można nazwać, dlatego że nasze ciało jest instrumentem naszej świętej duszy i chociaż człowiek na dzisiaj jeszcze nie jest świadom tego w całości, ono wykonuje, albo nawet można powiedzieć tak, powinno wykonywać wszystkie wyższe polecenia. To jest to, co ludzie nazywają wyższe ja, wyższa świadomość, święta dusza. To wszystko jest synonimiczne słowa jednego i tego samego stanu świadomości docelowego, wewnętrznego. I ten punkt steruje wewnętrznym naszym ciałem, ale ciało samo w sobie, ono nie ma światła, ono nie ma świętości, ono nie ma nawet energii do życia. Wiesz, jak dusza odchodzi, ciało po prostu kilka dni i w proch się obraca. Ale dopóki ono jest podtrzymywane przez duszę, w nim, czyli w ciele, zachodzą nieświadome reakcje. Wszystko, co ty odczujesz, na przykład odczucie braku, odczucie głodu, odczucie dyskomfortu, cierpienia, bólu, wszystkie te odczucia związane jest bezpośrednio z twoją formą, czyli z ciałem. Oni nie dotyczą duszy, oni nie dotyczą wysokich, oni związane jest z ciałem, które daje impuls. Impuls to jest odczucie braku. Czyli ja czuję brak, głód, co to jest brak? Ból, bardzo mocny brak. Cierpienie, alternatywa, czyli ja widzę wyjście, ale nadal odczuwam brak. Wszędzie, gdzie my nie dotkniemy, dyskomforty wywołane jest tam, że światło duszy przestaje pobudzać wewnątrz ciała energię życia, bo same światło, ono nie może znajdować się w ciele, bo to jest zupełnie inna rzeczywistość, inna przestrzeń, ale swoją obecnością ono może pobudzać wewnętrzną aktywność sił witalnych wewnątrz organizmu do ruchu, do działania, do odczucia przyjemności i do wszystkich innych aspektów, które my odbieramy przez 5 organów zmysłu, włącznie wzrok, słuch i tak dalej. Jeżeli światło znika z jakiegokolwiek powodu, odchodzi, a powody zawsze jest wewnątrz samego człowieka, w tym momencie niższe siły, które jest w cielesnej formie, zaczynają spowalniać swoje wibracje. I człowiek znowu powraca do odczucia braku. Na początku obojętność, później odczucie głodu tak zwanego, a to może być nie tylko do jedzenia, do wszystkiego. I później zaczynają się bóle. Ból to jest już krytyczny moment, kiedy dana część ciała albo jego organ ma bardzo słaby potencjał od wewnętrznych energii, których światło nie pobudza. Proces pobudzenia to jest zupełnie inny profil rozmowy i my o tym na razie nie mówimy. My mówimy, żeby rozwiązać tą sytuację, o której ty mówisz. I teraz,
Jeżeli my już określiliśmy wszystkie te parametry, my możemy przejść bezpośrednio do odczucia uzależnienia, co wewnątrz nas wskazuje na to uzależnienie. Rzecz polega na tym, że to, co my nazywamy ciałem i to, co czuje brak siły i brak światła, bo ono nie posiada, ono tylko korzysta z siły. Ciało korzysta z siły, ale samo ono nie posiada siły. Wszystko to ma odniesienie w kabalistycznych aspektach do poziomu nieczystości. Ale słowo nieczystość to nie do końca jest to, co człowiek zna w swoim pojmowaniu. Dlatego, że kiedy my mówimy czystość albo nieczystość, w tym momencie człowiek to wszystko dorównuje do swoich indywidualnych standardów. Czyli jakaś miara, którą on zna, jest czysta, a inna miara jest nieczysta. Ale nie zdaje sobie sprawy, że jego miara w stosunku do wyższych istot też może być nieczysta. Niemniej jednak my bazujemy na tym, co jest. I ta nieczysta strona, ona też powinna istnieć, ma swoje zasady istnienia, ona karmi się niewielkim poziomem tego świecenia. W ciele fizycznym ona zarządzana jest w każdym organie, w każdej kości, w każdym systemie i podsystemie takim pojęciem jak aviut, czyli odczucie braku. Pierwszy, najbardziej wyraźny sygnał to jest żołądek. To jest główny element w naszym organizmie, który jako pierwszy wskazuje, że czegoś brakuje. Bo kiedy na przykład brakuje ci siły w mięśniu, tam ręki czy nogi, to ty nie reagujesz tak, jak reagujesz przy głodzie. A od kiedy brakuje czegoś w żołądku, ty zaczynasz odczuwać. To wszystko dzieje się automatycznie na tym etapie i jakby oparte jest o ruch świateł, najniższych świateł egzystencjonalnych, oni nazywane jest światła nefesh. Ale w ciele fizycznym my nawet nie mówimy o wysokich energiach, my mówimy o siłach witalnych, my mówimy o tych małych ilościach energii, które drążą po kanałach, poprzez system nerwowy, aktywowany mózgiem i tak dalej. Otóż, ponieważ część ciała już z góry skazana jest na odczucie braku, rzecz jasna, że jako ożywiona istota ona zawsze będzie dążyła do podtrzymania życia. Dlatego nawet nieświadomy człowiek, on broni życie ponad wszystko. Stara się, żeby nie utracić jego. Bo życie może bardzo szybko wyśliznąć człowieka. Różne krytyczne sytuacje i koniec, i nie ma życia, i uciekło. Człowiek broni życie. I na podstawie tej obrony życia u niego pojawiają się tak zwane instynkty związane z obroną życia i utrzymaniem tych niższych wewnętrznych sił. Kiedy siły przychodzi wystarczająco dużo, jest wszystko w porządku. My nie zwracamy uwagi na nic. Ale kiedy miara tych sił pobudzana jest umiarkowanie albo na najniższym poziomie, u nas zaczyna spracowywać system tak zwanej kumulacji. To jest lęk przed utratą życia, a to znaczy, że jeżeli przychodzi coś, nam trzeba uzupełniać ten potencjał. Przez wszystko, tak jak ja mówię. Nie tylko przez jedzenie, przez różne inne struktury. I wychodzi tak, że jeżeli człowiek jest na niewysokim poziomie jakby egzystencjonalnym, a na takim poziomie na dzisiaj znajdują się praktycznie rzecz biorąc wszyscy ludzie, on zaczyna walczyć o egzystencję. I tu w systemie automatycznych reakcji u nas mózg spracowuje i zaczyna alarmować te miejsca, które jest przypływem sił, czyli przypływem energii. Weźmiemy na przykład jedzenie. Ty możesz jeść jakieś produkty, organizm ich analizuje i określa jako tako. Ale
kiedy ty dajesz jemu, załóżmy, jakąś tam czekoladkę, jakieś cukierki, kiedy jest szybka porcja energii, organizm też to czuje i zaczyna uzupełniać brakujące części. Jeżeli nie bezpośrednio, to kumuluje to na późniejszych czasach. I ten element szybkiej, drobnej reakcji wewnątrz nas wywołuje określony nawyk. Czyli wystarczy 5-10 razy zrobić coś, co da organizmu duży przypływ energii i już na 11 raz u ciebie wchodzi nawyk automatem, czyli twój mózg już pamięta, że na przykład ta czekolada daje szybki poziom energii, więc trzeba zjeść czekoladę. Ty nie pytasz, czy ona jest potrzebna ci, czy organizm tego potrzebuje. Ty reagujesz instynktem, by utrzymać życie. Rzecz jasna, że tu można stwarzać różne filozofie na ten temat, wykazywać, brakuje tam magnezu, brakuje tego. Zapewniam cię, tobie brakuje w tym momencie tylko sił witalnych. I w tym momencie ty znajdujesz się na niższym poziomie emanacyjnym. Bo jeżeli by, przykładowo dla twojego mózgu, tych czekoladek leżało u ciebie na przykład z 1000 sztuk w szafie, na każde zawołanie, mózg by nie reagował na to, bo on czuje zapas z zewnątrz. Niemniej jednak nawyk nadal by pozostał. I te elementy nawyków u nas dzielą się na świadome, które my wybieramy, i nieświadome. Nieświadome to jest ta szybka porcja energii do uzupełnienia, bez względu na skutek. Tu wchodzi i alkohol, i różne inne substytuty, które pobudzają szybko organizm. A świadome wybory to jest wtedy, kiedy ty kontrolujesz stan. De facto kontrolowanie naszego organizmu leży w kwestii każdego człowieka, ale w prawie nikt tego nie robi. Na takie pytanie, kontroluj organizm, ty zapytasz od razu jak? Niby jak ja mam to robić? Od dzieciństwa mnie tego nikt nie nauczył. Nie znam, jakie przyciski naciskać, żeby, nie wiem, tam krew szybciej krążyła, żeby metabolizm był większy, żeby na przykład nie nabierać nadmiernej wagi albo odwrotnie nie chudnąć. Załóż, w naszym świecie takiej wiedzy nie ma. Ale jeżeli ty pomyślisz, ty powiesz, ale ona powinna być. I w rzeczywistości taka wiedza jest. Tyle, że człowiek ewolucyjnie do tego nie podchodzi. I bazuje na systemie instynktów. Te nieświadome instynkty to są instrumenty dla zewnętrznej manipulacji człowiekiem. Właśnie nawyki, przyzwyczajenia, nieświadome nawyki, przyzwyczajenia i dalej ty używasz słowa uzależnienia, czyli twój mózg w jakimś momencie mówi, że bez tego ja nie mogę. Możesz, ale jakiś rodzaj siły nie dopuszcza ciebie do tego, żebyś ty zrezygnowałaś z jakiejś części. No i z drugiej strony po co, jeżeli ty w tym momencie odczuwasz przyjemność? Ja ci powiedziałem teraz tylko króciutki element, ale wszystko to jest układanką jednej większej całości, która nazywa się system wewnętrznego naprawienia albo upodobnienia się do światła, albo inaczej, odzyskania swojego bogopodobieństwa. To jest jeden strumień światła, który wylewa dusza właśnie w twoim kierunku. No jasne, ja rozumiem. Ja przecież powiem szczerze, że spodziewałam się bardziej, że to będzie miało jakiś związek z tym, że ja się potrzebuję samo nasładzać z powodu właśnie jakichś tutaj trudnych sytuacji, bo no nie ukrywam, że zauważam właśnie u siebie w szczególności ten brak kontroli, kiedy były jakieś wyzwalacze, teraz tak nazywają triggery, tak? Jakiś stres, albo kiedy ja się wpędziłam w jakieś po prostu sytuacje, które no widzę, że nie wznoszą mnie, prawda? Wręcz przeciwnie,
i nie podoba mi się to, co się dzieje wokół mnie albo w jakiej sytuacji się znalazłam. I mam wrażenie czasami, że przetrwam to, że tak powiem, uda mi się jakoś zbalansować tą sytuację, a później odczuwam tego skutki właśnie w postaci tego, co mówisz, braku tych sił i potrzeby samonasłodzenia. To tak odbierałam, jak sobie robiłam takie Ale ty dobrze odbierasz. Ty bardzo dobrze odbierasz. Bo aspekt, o którym ty teraz mówisz, czyli pojęcie samonasłodzenia, to i jest reakcja organizmu na krytyczny stan obniżenia potencjału. U nas krytyczny stan obniżenia potencjału jest nie tylko w fizycznym ciele. On może być mentalny, on może być w poszczególnych zmysłach, takie jak wzrok, słuch, czy jeszcze cokolwiek. I na przykład ty możesz określić uzależnienie od jedzenia, ale zauważ, wiele ludzi ma uzależnienia na przykład na poziomie słuchu. Wiesz jak dużo? Wyjdź do miasta i ty zobaczysz, co najmniej 1/3 młodzieży ma słuchawki na uszach non-stop. Powiedz, czym to nie jest uzależnienie? Nie może tego zrzucić. Rozumiesz? Bo to pobudza jakieś zmysły. Podobnie i wzrok tak samo. U nas każdy element zmysłu daje cząstkowe napełnienie ciała. I jeżeli my sterujemy prawidłowo kierunki, my dajemy dopełnienie, bo ty znasz na przykład strukturę, jak to działa, dajesz dopełnienie na tyle, ile potrzebne i dalej znowu przechodzisz na kolejne fazy życzeń. Ale kiedy ty nie znasz systemu, to jest to dokładnie, co opisałaś. Ty czujesz frustrację i pierwsze co? Uzupełnić to, co brakuje. Uzupełnić brakującą część, która upuściła się, ale to jest jeden ważny niuans. Problem tkwi w tym, że ty nie masz żadnej szansy tego uzupełnić. Bo jeżeli ty opuszczasz się z wyższego poziomu na niższy i zaczynasz odczuwać brak i na przykład zajadasz, zapijasz albo wzrokowo, słuchowo, nieważne jak, to twoja cielesna forma czuje niby przypływ siły, ale ty nadal pozostajesz na tym samym poziomie. A co z tego wynika? Jak tylko te kalorie rozpadną się i ten minimalny poziom energii zniknie, co będzie? Ponownie powtórka. Dlaczego? Bo ty jesteś nadal na tym samym poziomie. Odczucie braku będzie bardzo wysokie. Ja bym nawet powiedziała, że po takich epizodach to człowiek jeszcze gorzej się czuje i zamiast, to jest taki paradoks, bo z jednej strony jest to świadomość, że to ci nie służy, a ty nie możesz sobie z tym poradzić i no ja już tutaj uczęszczam na twoje wykłady jakiś czas, więc no i też były momenty, kiedy ten problem w ogóle nie dotyczył. To dzisiaj nawet ci mówiłam, że w sumie to są dni, w których się czuję jakby to miało nigdy nie wrócić, tak? Jakby mnie ten problem miał nigdy więcej nie spotkać, ja mam kontrolę, jest wszystko okej, a innego dnia czuję się trochę jakbym miała przejść jakiś test, tak? Czy ja po prostu dam się tutaj nabrać na tą pokusę, no bo dla mnie to tak trochę wygląda, czy po prostu znajdę jakąś inną motywację, ale czasami jest trudno to zrobić, powiem szczerze, no i w szczególności też jak to poczucie winy się pojawia, to akurat już mówię po tych sytuacjach, wracając, jak dojdzie do takiej sytuacji, i to też mam wrażenie, że napędza to wszystko. I właśnie to jest moje pytanie, jak sobie z tym radzić, jak już dojdzie do takiej sytuacji, no bo to, że wiadomo, uczyć się tutaj, zmieniać intencje, zmieniać zamiary, motywacje, obłoczenie, masach, ja to wszystko cały czas sobie po prostu powtarzam w głowie, ale gorzej z wykonaniem tego i czuję się taka trochę zakłopotana z tym tematem. Dobra, ale zanim my dojdziemy do przykładów, ja się za chwilę powiem. Ja nadal czuję, że ty jeszcze nie złapałaś tego momentu, w jakim
momencie ten stan następuje. To jest znacznie ważniejsze od tego, co robić. Dlaczego? Ja spróbuję Ci jeszcze raz powtórzyć, bo to wcale nie jest jednoznaczne. Pojęcie opuścić się, podnieść się, chociaż to przeżywa każdy człowiek, ale ono jest bezkontrolne w systemie człowieka, a jego można kontrolować. Zauważ, kiedy Ty znajdujesz się na jakimś poziomie duchowego wzniesienia, natchnienia, radości, wewnętrznej euforii, Tobie niczego nie brakuje. Ty nie potrzebujesz dopalaczy, ty nie potrzebujesz tam jakieś jedzenia, zajadania, nic. Ty po prostu jesteś szczęśliwa. I wszystko. Ale w momencie, kiedy stan tego szczęścia i błogości porzuca ciebie, od tu zaczynają się problemy. Ile byś ty nie zapychała to wszystko, i ty dobrze powiedziałaś, że jest coraz gorzej. Czemu gorzej? Nie dlatego, że produkt jest zły, nie dlatego, że nawyk jest zły, a dlatego, że ty ciągle nie masz witalności. I twój organizm, i teraz uwaga, zaczyna stopniowo tracić siłę życia od tyłu. To jest ważnym zrozumieć, bo ludzie w ogóle ignorują takie rzeczy, nie wiedzą, że tak to patrzą od siebie do przodu. A co to znaczy od tyłu? Każdy organizm ma, żyjący człowiek ma wewnętrzny potencjał witalności rozliczony na ileś lat. Jego można powiększać, ale niestety jego można i zmniejszyć, ten potencjał. To jest jakby powiedzieć, tak jakby określona substancja, która jest wyczerpywalna i odnawialna, tylko że to się nie odnawia automatycznie. A kiedy ty znasz mechanizmy odnowienia, ty możesz to odnowić. Ale teraz przejdziemy w standardowym aspekcie. Zjeżdżasz na dół. Pierwsza twoja reakcja, uzupełnić siły. Okej, uzupełniłaś. Nic się nie dzieje. Druga reakcja, znowu uzupełniać siły. Stop. Tu już moment krytyczny. Bo każda kolejna reakcja ona będzie uzupełniać twoje siły nie za pomocą jakichś uzależnień, pobudzaczy, a za pomocą skracania twojego życia od tyłu. Jeżeli to są włochy życia, ono skraca się tam o 1 dzień, o 2 dni, o 3 dni, ale przy dużych wewnętrznych tragediach, cierpieniu wielkim, życie może skracać się i o rok, i o 2, i o 3 i więcej. I człowiek nie kontroluje tego poziomu. Dlatego nikt od zwykłych ludzi nie jest w stanie określić wewnętrzny potencjał. Niektóre osoby bardzo precyzyjnie wiedzą o tym. No i mówią, że ja mam tam zapas życia na przykład 50 lat do przodu. No i ten 50 lat on nie jest przypadkowy, bo to jest nawet z nauk wynika pewnych. Taki zapas powinien być u każdej osoby, bez względu na to, ile ona żyje. To jest jakby wirtualny aspekt, ale on musi być. Masz na przykład 30 lat, twój zapas musi być do 80. Masz 70 lat, twój zapas powinien być do 120. Wtedy ty żyjesz pełnowartościowo. Jeżeli ten zapas znika, zaczyna spadać, od tyłu zaczyna spadać, ty czujesz wewnętrzny alarm. I przy tym alarmie organizm wymusza ciebie rekompensować strukturę, bo ty nadal nie podniosła się. Teraz pytasz jak? Wszystko jest kwestia działania. Czyli my patrzymy, co spowodowało obniżenie, więc odwrotny stan nam to obniżenie wyrówna. Dokładnie odwrotny. Jeżeli, załóżmy, jakaś kłótnia czy nieporozumienie spowodowało twoje psychiczne obniżenie, to nie znaczy, że ty musisz biec z kimś się tam łagodzić, czy dogadywać się. Nie. Ale w innym miejscu spróbuj spowodować u innej osoby zupełnie inny stan. Stan jej wzniesienia. Ona nie będzie cię prosić, ale przez rozmowę, wewnętrzną jakby ekspansję podnieś jej
poziom. Albo bynajmniej spróbuj podnieść jej poziom. Takie działania oparte jest na wewnętrznej strukturze balansu. Czyli jeżeli jakaś czynność przechyliła wagę w jedną stronę, wystarczająco zrobić inną czynność, nawet w innym miejscu, i to wszystko cię wyrówna. Zauważ, jak jest. Człowiek dosyć często, od ludzi, jak pokłócą się, na przykład w rodzinie, albo nawet i gdziekolwiek, to nie ma znaczenia, pokłócą się ze sobą, ich poziom obupada. Jeżeli jest to w rodzinie, to matka albo ojciec po takiej kłótni idzie dokąd? Od razu albo do dzieci, albo do przyjaciółki, albo do przyjaciela. Pytania, po co? Balans dopełnić. Jeżeli będzie skarżyć się dalej, tam przyjaciółce czy komuś, że tam on, ona, taki czy inny, to poziom jeszcze bardziej spadnie. Jeżeli zmieni temat i zacznie podnosić aspekty, to w mgnięciu oka, nie po dniach, nie po miesiącach, w mgnięciu oka wewnętrzny stan się przemienia w ciągu minut, najwyżej godzin. Kiedy człowiek znów stoi na wysokości i tego upadku już nie czuje, a problem widzi jako błahostka, czyli jakieś prymitywne zdarzenia. I znowuż taки, teraz wracamy. Co to ma wspólnego z uzależnieniem? Ja specjalnie ci mówię tak dużo tych rzeczy, żebyś ty mogła zrozumieć, że uzależnienie to jest właśnie dążenie do światła bez możliwości jego osiągnięcia. Innymi słowami, szukanie światła w niższych rzeczach materialnych, czyli tam, gdzie go nie ma. Dlatego, że radość i światło powstaje pomiędzy ludźmi jako element interakcji. Pomiędzy ludźmi i zwierzętami, pomiędzy ludźmi i ptakami. Jako element podniesienia. Interakcja wchodzi i w tej interakcji jest obecność Stwórcy, jest obecność tego światła. I to można zmienić w mgnięciu oka. Na tyle szybko, na ile byś chciała. Chyba że podasz jakiś konkretny przykład, żeby ja ci wyjaśnił. Przykłady, które ty podałeś, są takie proste i namacalne, tylko nie wiem, czy zawsze ten powód, dla którego witalności brakuje, jest uświadomiony, bo czasami jest to zlepek różnych rzeczy, bo człowiek po prostu żyje jak żyje i zastanawiam się, to a propos tego sposobu, który powiedziałeś, czy po prostu mamy szukać innych aktywności, które pozwolą nam odzyskać witalność, trochę odwrócić ten biegun na drugą stronę. Czy ja to dobrze rozumiem, czy to o coś innego chodzi? Tak, o to chodzi, tylko tu pomyliłaś się. Niektóre podniosą nam witalność, a które podniosą innym witalność. To duża strategiczna różnica. Nie, no tak, to akurat to zrozumiałam, że chodzi o te emanujące czyny, to już rozumiem. Tylko... Przy czym to może być jak dorosły człowiek, tak samo dziecko, to może być nawet twój ulubiony pies czy kot. Wyobraź sobie, że przyroda nie robi różnicy. To ty zmieniasz się w stosunku do emanującego. Jakbyś zaczęłaś z kotem skakać po drzewach, podejrzewam, że ten kot byłby przeszczęśliwy. Tak, ja to zauważam w swoim życiu, jeżeli ja mam dzieci w rodzinie, tak, co akurat jest dobry przykład i zauważam, że po takim dniu spędzonym z nimi, jak oczywiście nie psocą za bardzo, bo to tej energii jest więcej i człowiek jest taki napełniony, ale ja to zauważam wtedy, kiedy właśnie uda się, co powiedziałeś, kiedy uda się odwrócić to wszystko, a są takie momenty, kiedy ja akurat pracuję w biurze i jestem tam, nie boję się tego powiedzieć, póki co jeszcze uwięziona 8 godzin, mam nadzieję, że już niedługo. I są takie momenty, że po prostu ja czuję, całe moje ciało mówi, że ono nie chce tam być po prostu, bo są różne sytuacje, nie jest to istotne, bez wchodzenia w szczegóły.
I pierwsza myśl, która przychodzi właśnie, jak ta witalność spada, to żeby sobie coś tam dosłodzić, tak? Żeby dać sobie ulgę. I czasami po prostu w tym pędzie takim tego dnia, nawet jeżeli to się nie wydarzy w tym biurze, to człowiek wpadnie w taki po prostu, ta świadomość jest na innym poziomie i sięgamy po te różnego typu substancje, rzeczy, działania, zachowania. I z tymi sytuacjami właśnie mam problem, jak tutaj się zatrzymać i jak po prostu Nie, mieć... nie trzeba się zatrzymywać. Ty popełniasz kolejny błąd, bo wpadasz w pułapkę przeciwieństwa. Jeżeli ty już wiesz, jak to działa i jesteś świadoma, co i do czego jest, ty nie powinnaś siebie zatrzymywać przed tą samą słodyczą odbudowania organizmu, bo różnica polega na uświadomieniu. Rozumiesz? Ty nigdy nie wpadniesz w uzależnienie, kiedy jesteś świadomy czyn, kiedy jesteś świadomy tego, co robisz. Mi potrzebne odrobiny energii, ja biorę tam te słodycze czy cokolwiek innego, tylko dlatego, żeby uzupełnić. A od kiedy ty robisz to nieświadomie, intuicyjnie, tu już jest problem, bo to może wejść w cykliczność uświadomienia. Mhm. Dlatego, że w jednym dniu pracy ty możesz zjeść coś słodkiego, w drugim dniu pracy tobie przyjdzie, jak ty zadasz sobie pytanie, jak mi uzupełnić poziom brakujący. Pójdę do parku gdzieś. W trzecim pytaniu, dzisiaj pójdę do kina. W czwartym, a może do kogoś na obiad. To nie jest uzależnienie. To jest właśnie aspekt istnienia samego człowieka i próby utrzymania siebie w balansie. Dlatego, kiedy my zaczynamy siebie ograniczać i mówić, tego nie wolno, my wpadamy po prostu w drugą stronę uzależnienia. A brak jak był, tak i nie znika. A nam to trzeba brak zrównoważyć w sobie. Mhm. Dlatego, kiedy ty uzupełniłaś instynktywny brak, kolejnym krokiem niech będzie nie po prostu nasładzanie się, że już jest mi lepiej, a zrób kolejny krok. To, o czym ja mówiłem przedtem. Dokonaj działania, żeby to lepiej podnieść dla kogoś. Dla koleżanki, dla znajomej, dla dzieci. Nieważne. Ruch, żeby ktoś się ucieszył. I to działa jak trampolina. To cię wyrzuci natychmiast. Poziom odzyskania sił jest natychmiastowy. Nie po dniu, nie po dwóch. Jest działanie, jest od razu reakcja. Mhm. No właśnie miałam Cię zapytać o popularne właśnie w leczeniu uzależnień, detoksy, jakieś posty, no bo to jest bardzo popularne, tak? I nie ukrywam, że no, ludzie stosują takie metody i gdzieś mi też to chodziło po głowie. I zastanawiam się, czy to w ogóle ma jakieś realne przełożenie na tego typu problemy. Z tego, co mówisz, to chyba nie? Nie. I powiem ci dlaczego. Jeżeli człowiek, każdy opiera się na tym, o czym ja powiedziałem, na odczuciu braku. I on szuka rozwiązania. I on szuka rozwiązania w różnych. Ktoś idzie na jogę, bo się będę lepiej się czuł. Ktoś idzie na odchudzanie, bo ktoś jemu gdzieś powiedział na ucho, że jeżeli będzie się odchudzać, to będzie lepiej się czuł. Ktoś zmienia dietę i zaczyna jeść jedno mięso, bo ktoś mu powiedział, że białko jest potrzebne. Drugi je jeden tłuszcz, bo ktoś powiedział, że tłuszcz jest potrzebny. Popatrz, ja mówię, ty nie widzisz w tym po prostu banalnej abstrakcji? To właśnie i jest chaos. A dlaczego chaos? Dlatego, że każdy ten element, o którym my wspomnieliśmy i nie wspomnieliśmy, może być korzystny i trujący dla organizmu. Dla kogoś jeden dzień postu uratuje mu życie. Dla kogoś jeden dzień postu doprowadzi jego do trumny. Identycznie. Ktoś jedząc określone produkty będzie nabierać siły. Drugi jedząc te same produkty, świeżutkie, idealne, będzie leżeć w szpitalu. W czym problem? Problem nie w produktach, w indywidualności.
I od tu ja powiem coś, co będzie niezrozumiane na zewnątrz. My wszyscy mamy różne życzenia, zmodulowane. I one niby są podobne, ale w środku są różne. To jest coś w tym rodzaju, na przykład, kiedy ty chcesz wybudować dom, to, co powstaje w twojej wyobraźni, nie powstaje w wyobraźni żadnego człowieka w świecie. Nikogo. Kiedy ty mówisz, ja chcę być zdrowa, to obraz ciebie zdrowej nigdy nie istniał w świecie i nigdy nie będzie istniał. A więc to jest indywidualny wewnętrzny stan, gdzie wszystkie struktury wpływające na organizm muszą być podbierane z samym człowiekiem. Ja już słyszę powiedzenia, ale ja nie umiem, ale ja nie znam. Jasne, że nie znasz, ale przypomnij sobie, ty też miałaś kiedyś 1-2 latka. Nie umiałaś chodzić, nie umiałaś mówić, nie umiałaś liczyć, już nie mówię o psychologii, jakichś innych aspektach. Nic nie umiał człowiek. Ale jeżeli powstaje potrzeba, on realnie tego się uczy. I tu jest tak samo. Żeby utrzymać wewnętrzny balans i nie wpadać w żadne aspekty tego uzależnienia na poziomie ciemności, my po prostu musimy badać i uczyć swój organizm. Nie na podstawie reklamy, nie na podstawie tego, co mówi kolega czy koleżanka, bo oni mówią o sobie. U nich to zadziałało, u mnie to nie zadziała. Dlatego, że ja jestem unikalny. Z zewnątrz, wewnątrz. Ja mam inny obraz, inny charakter, inne myśli, inne życzenie. U mnie inaczej pracują organy. U mnie krew ma inną chemiczną strukturę. U mnie wszystko jest inne. Ja dzisiaj zmieniam swoje życzenia i mój organizm dostosowuje się do tej zmiany. Kto o tym wie? Nikt. Jak ty możesz naśladować trendom i być zdrowa, jeżeli te trendy wyrażone jest przez kogoś, komu oni pasowali, ale nie przez ciebie? Rozumiesz to uzależnienie? Tak, tak. I po naszych zajęciach zaczęłam też jeść zupełnie inaczej. Takie produkty, które no powiedzmy nie są zgodne z trendami aktualnie żywieniowymi, wręcz przeciwnie. I zaczęłam się czuć lepiej po prostu po nich i jakieś tam dolegliwości powiedzmy zaczęły odchodzić. I jak ludzie widzą, jak ja jem, to wręcz bym powiedziała, że się dziwią, no ale tak jak mówisz, zaczęłam słuchać swojego organizmu i najważniejsze są gdzieś tam efekty i czy te siły są. Ale jeszcze właśnie chciałabym Cię zapytać, bo Ty powiedziałeś o tym, jak to globalnie rozwiązać, ale mnie też zastanawia tam ten taki moment taki kulminacyjny powiedzmy, czy jeżeli my wiemy, że już po prostu zaraz nie damy rady na przykład i ulegniemy i tej pokusie, tego samonasłodzenia, czy jest jakiś sposób na przykład, żeby tego nie zrobić? No bo są momenty, że naprawdę tego nie chcemy, ale czujemy, jakby nie damy rady, albo wręcz przeciwnie, nie możemy na przykład przestać czegoś robić, bo mamy wrażenie, że to jest jedyna przyjemność, jaką mamy w życiu w ogóle i że to się już może jakby nie powtórzyć, jakby to było jedyne szczęście, jakie istnieje na świecie. I ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest stan najwyższej świadomości, ale czy da radę z tego jakoś po prostu powiedzieć stop i z tego wyjść? Czemu nie? Ale tylko moje pytanie brzmi, jeżeli ci powiem, ty na pewno to zastosujesz? Ogólnie spróbuję. Znaczy nie, mam nadzieję, że będę na tyle świadoma i tak będę postępować, żeby ta witalność była żeby mnie nie opuszczała, tak? Ale rozmawiamy też o sytuacjach, jakie miały miejsce, tak? Tak. Popatrz, sytuacja jest następna. Człowiek ma aparat kodowania rzeczywistości. To jest jego usta, głos, mowa. Mowa u nas jest nie po to, żeby plotki rozprowadzać, a po to, żeby móc uczestniczyć w procesach tworzenia siebie i globalnie całej rzeczywistości. Pierwotnie mowa była człowieku jakby otwarta dla dialogu z Stwórcą, z źródłem. On przez słowa kodował światło, które miało się zachować w ten sposób.
I ta zdolność, może w znikomej ilości, ale pozostała do dnia dzisiejszego. Kiedy ty jesteś świadoma, że jakiś produkt tobie szkodzi, niemniej jednak, niczego nie mówiąc, ty próbujesz jego zjeść, powiedz w tym momencie swojemu mózgu prostą rzecz. Ta rzecz nie służy mojemu organizmu i ona jest szkodliwa. Nic więcej. I dalej jedz to, co jadłaś. Okej. Co wychodzi? Mikroszok. No, Ale nie ukrywam, tym, że tak. ale tym ty wprowadzasz balans. Czyli ty wiesz, że jest krzywda, ty stwierdzasz informację, ty wprowadzasz strukturę, organizm reaguje. Tylko zrób to nie jeden raz, a rób za każdym razem. Po prostu nie pomyśleć, jak niektórzy myślą. Nie? Bo człowiek czasami mówi, ja wiem, że to mi szkodzi, ale tak mi tego się chce. On powiada słowami, że jemu się chce. A ty powiedz tak, ja wiem, że to mi szkoda, ale ten produkt zakłóca pracę mojego organizmu. I ja go teraz zjem. Spróbuj. Okej, no to będzie na pewno ciekawy eksperyment. No ciekawe, dlatego ja ci mówię, że to jak eksperyment, rozumiesz? I ja ci powiem tak, że to jest antynawyk, o którym myśmy mówili. Nie trzeba hipnozy, nie trzeba sugestii. Ty, jako główny dowódca tego ciała, mówisz jemu, chcesz to? Proszę bardzo, ale pamiętaj, że to ci szkodzi. Jak szkodzi? Jeżeli to jest na przykład słodycz tam, czy jeszcze coś, to może obciążyć wątrobę, to może zamulić procesy trawienia, a w gorszym wypadku spowoduje na przykład tam wyrzut dużej ilości bakterii, co spowoduje jeszcze większe choroby. Czyli de facto ty sama określasz, co ci pomaga, co szkodzi. Myśl nie działa w tym momencie. Myśl tylko formuje przedobraz, a słowo go stwierdza. Jeżeli słowo nie było ostatnie, to to, co myśl wie na ten temat, że to szkodzi, ono nie funkcjonuje. Ty bierzesz to w organizm zatruty i tak dalej, i mózg nie jest tego świadomy, że to jest zatrucie. On mówi, nie, to wszystko, ale nie to. Ile razy tak było powiedziane. I w tym momencie, kiedy ty głośno o tym powiesz, mózg zarejestruje twoją komendę, no w najgorszym wypadku zwymiotujesz za chwilę. Ale jeżeli nie zwymiotujesz, to dyskomfort na pewno gwarantowany, może delikatny. Niemniej jednak za każdym kolejnym razem ty już 5 razy pomyślisz, czy to zjeść. I to działa od razu. Nie za miesiąc, nie pojęcia odwyków. Wiesz, u mnie był kiedyś taki wypadek. Ja tam w ogóle tak, wiesz, w terapiach tam teraz nie pracuję z ludźmi, ale akurat przy tym, co ty powiedziałaś, przyszedł taki mężczyzna, no był lat z 45, słabo wyglądał i mówi, wie pan co, mam do pana gorącą prośbę. Mam rodzinę, mam 3 dzieci, żona mnie już wygania z domu, piję każdy dzień i wiem, że to krzywdzi mnie i wiem, że muszę rzucić, ale nie potrafię. My z nim siedli, porozmawiali. Ja mówię, na pewno chcesz? On mówi, tak, na pewno. No ja powiedziałem jemu, jak, co ma zrobić. No nie to, co teraz, ale w ogóle. Telefon za 2 dni. Panie, zabierz mi to wszystko. Ja chcę powrócić z powrotem. Rozumiesz? On myślał, że to będą jakieś terapie, jakieś inne rzeczy, a tu nie potrzebne żadnych terapii. Nasz organizm to jest super, hyperkomputer, który prawidłowo programując działa idealnie. Ale kiedy człowiek też tak jak ten wąż, troszkę naszym, troszkę waszym, no i to wszystko rozwala się, wszystko nie działa. Dlatego każdy rodzaj nałogu można w mgnięciu, to co ja ci teraz powiedziałem, to jest bardzo taki prosty i bezpieczny sposób, kiedy ty możesz adekwatnie w krótkim okresie czasu, bez żadnych szoków dla organizmu,
pozbyć się każdego nałogu, jeżeli ty tego chcesz. Bo na siłę to nie zadziała. Kiedy ludziom na siłę coś próbują, nawet jak on się przytrzyma 10 lat, to na 11 rok, jak się zerwie, to już będzie po nim, bo stan będzie bardzo, bardzo niski, poziom cierpienia bardzo wysoki. No oczywiście, że chcę, bo czuję, że to jest jakiegoś rodzaju ograniczenie na drodze do rozwoju po prostu i no nie bez powodu uczęszczam tutaj na zajęcia, uczę się i też chcę się rozwijać, żeby w życiu codziennym sama sobie poniekąd podcinać skrzydła, dlatego też chciałam z Tobą o ten temat porozmawiać, żeby było lepiej, prawda, i żeby człowiek się rozwijał. Ale też chciałabym powiedzieć, że to jest w sumie bardzo, tak myślę też dla osób, które będą tego słuchały, pocieszające, bo jest wiele takich mitów krążących, znaczy teraz już wiem, że to jest mit, że uzależnionym to się jest całe życie, że nie wiem, byłeś alkoholikiem, czy wpadłeś w jakiś nałóg, który już po prostu unikać jak ognia, że to jest po prostu dla ciebie taki wyrok, prawda, a się okazuje, że to totalnie tak nie działa i jesteśmy w stanie od jednej strony trochę do tego podejść. Także. Ja ci powiem jeszcze tak na przykładzie, żebyś lepiej zrozumiała, na przykładzie komputera albo smartfona. Nie ma znaczenia czego. Od człowiek ma w ręku, no teraz większość te smartfony ma w ręku na przykład smartfon i ciągle używa jakiegoś jednego programu. I w jego świadomości jest to, że komputer służy akurat do tego programu. On też uzależnia się nie od smartfona, a od tego, co czuje używając ten program. Jeżeli my w mgnięciu oka wyrzucimy ten program, czy komputer sam sobą jest zły czy dobry, czy smartfon jest zły czy dobry, on nagle zacznie spełniać te funkcje, do których przeznaczony. W człowieku jest podobnie. Aspekt tak zwanego upodobania to jest program, który sygnalizuje na przykład albo brak, albo nadmiar. I kiedy człowiek widzi tylko jedno wyjście i więcej nie zna rozwiązań, tak to działa. Ale kiedy ty mówisz stop, ty zaczynasz mówić sama do siebie, w głos. Ludzie to teraz wyśmiejują, jak tak będziesz gadać do siebie. A to właśnie i jest system programowania. Bierzesz dobry produkt, mówisz wow, super, bardzo mi się podoba i będzie ci służyć. Bierzesz coś, co nieodpowiedniego, ale czujesz, że organizm tego niby pragnie, bo to nie organizm, to jest jakby szybki uzupełniacz. Ty po prostu w głos mówisz, to jest produkt, który nie służy mojemu organizmu, ale ja go zjem, niech organizm zobaczy, jak będzie z tym, co nie służy mojemu organizmu. Chociaż podejrzewam, że w wielu wypadkach po takim wypowiedzeniu to tego po prostu nie zjesz. No jest taka szansa. Tak chciałabym też dopytać, czy na pewno dobrze wszystko zrozumiałam. To rozumiem, że możemy te pragnienia, ta chęć zrobienia czegoś potraktować jako taki drogowskaz, że w sumie to brakuje nam sił witalnych i zamiast brnąć w to, czy cokolwiek to jest, bo uzależnić wydaje mi się, że możemy się naprawdę od wszystkiego, po prostu powinniśmy spróbować znaleźć jakieś działanie emanujące w stosunku do kogoś, które wywoła radość, podniesienie u kogoś innego no i też u nas dzięki temu, tak? No my stajemy wtedy wyżej, jeszcze ponad nim. Bo my jesteśmy przyczyną, a przyczyna zawsze jest wyżej. No to bardzo Ci dziękuję, Aleksandrze, bo wydaje mi się, że zupełnie inaczej patrzę na ten temat. Nawet przygotowałam sobie wcześniej do Ciebie jakieś pytania, tak jak wspominałam. No i widzę, że tutaj na każde z nich mi odpowiedziałeś, także naprawdę bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i no jestem ciekawy. Poćwicz, poeksperymentuj z tym wszystkim. No za jakiś czas wrócimy do rozmowy, powiesz, jakie będą efekty. No, mam nadzieję, że nie będę musiała za często do Ciebie mówić takich rzeczy, że jednak uda się być w takim większym połączeniu, ale jest to świetna metoda i bardzo Ci dziękuję. Proszę bardzo.
No i do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia.